Robimy przywitanie dla Pawła. Nie wiem, gdzie jest połowa ekipy, ale i tak jest dobrze. Najlepsze jest teraz to. Dzwoni Paweł i mówi tak: a po co 10:50 na basenie się umawiamy? I nagle szampan wystrzelił. Bo odkręciłem za mocno korek. Znaczy ten drucik taki. Ale dobra, dobrze. Będzie fajna niespodzianka, ucieszy się na pewno. Idzie. Paweł! Ale ekipa. Trening na plaży. Czwartek dzisiaj. Normalnie w środę robimy takie treningi, ale była lekka zmiana. Jest czwartek, dzisiaj jest trening na plaży. Ekipa dopisała naprawdę. Tak jak wam mówiłem, na nasz obóz muszę przyjechać każdy. Jeżeli ktoś jest chętny i chce spróbować sobie przeżyć fajną przygodę, to zapraszamy serdecznie. Na kwiecień mamy już full znowu. Bardzo szybko się zebrała ekipa. I prawdopodobnie będziemy robić letnią edycję, czy letnią dla Was edycję. Będzie w sierpniu, w 2 pierwszych tygodniach. Ale to jak ruszą do zapisy, to jeszcze powiem. Obijanie na sam koniec. Mocniej, a nie! Zawodnicy Muay Thai mają być twardzi. Teraz niech żyje nam. Niech żyje nam. Mamy solenizanta. Sportowe wakacje, tak? Sportowe wakacje. Po treningu szampan. Za zdrowie solenizanta. I dobitka na koniec. Dawaj, Arek! 2, 3, 4, 6, Oj, podleję was teraz. 8, 3, 4, 5. Jak Mati, forma? 10 kg lżejszy to wrócę do Holandii. Cała ekipa gotowa. Płyniemy w 57 osób. Plus jeszcze na miejscu będą osoby. Także szykuje się naprawdę niezły weekendos. No i wpływamy na piękną lagunę. Do Maja Bay byliśmy wcześniej, ale było tyle ludzi. Dzisiaj jest chiński Nowy Rok. 10 lutego. I po prostu to, co się tam działo, to był szok. O, tu nie lepiej. Ale złudek. No ale niestety wiedzieliśmy, że tak będzie. To był jedyny weekend, kiedy mogliśmy przyjechać tutaj z ekipą oczywiście. Bo już pierwszy tydzień obozu za nami. No i jest jak jest. Siemanko. Zaczynamy nasz drugi tydzień obozu Nak Muay Camp i dzisiaj pokażę Wam, jak to wszystko fajnie wygląda, jaką mamy ekipę. I w ogóle powiem Wam, że tak się świetnie wszystko układa. Jestem bardzo zadowolony z tego, bo grupa jest naprawdę i taka dobra do sparingów, i grupa amatorska jest taka fajna, że fajnie się ze sobą dogadują. No i weekend na PP mega udany. Nie pokazywałem za dużo, ze względu na to, że tam zawsze się dzieje praktycznie to samo, czyli zawsze jest fajnie, a nie chcę Wam cały czas powielać tego samego. Ekipa dopiero się zbiera, za 15 minut zaczynamy. Dodaj, nasi trenerzy, na każdej grupie mamy 13 trenerów. O, worki powiesili, bo wcześniej nie było, także super. Jest ekipa, jeszcze nie cała.
rozgrzewce. Teraz wszyscy wiążą rączki i zaczynamy. Dzielimy się na 3 grupy jak zwykle, czyli początkująca grupa, oni będą robić coś z trenerami, jakieś techniki, średnia zaawansowana, którzy będą robić tarcze, reszta, a zawodowcy na worki i później się zmieniamy. Wszystko robimy po 3 serie, na koniec jeszcze technika. Mamy dobrze rozpoczęty dzień i tydzień. A tak w ogóle to jesteśmy po pipi i wszyscy muszą wypłacić, wiecie co. Dzisiaj powiem wam, że ciężej się oddycha niż zwykle, ale i tak naprawdę bardzo duża różnica pomiędzy tym jak się trenowało w styczniu, a jak się trenuje teraz w lutym, bo już temperatura wzrosła mniej więcej o 2-3 stopnie. Na treningach widać, bo mamy akurat tutaj termometr, także widać w ogóle ciężej się trochę oddycha. To dopiero co będzie w kwietniu. Kwiecień to jest jeden z najcieplejszych miesięcy w całym roku. Praktycznie kwiecień, maj, czerwiec to są najcieplejsze miesiące. Także jak wybieracie się na treningi w tym terminie, to pamiętajcie, że będzie bardzo, bardzo gorąco. Ale dacie radę, pamiętajcie. Kolejny nasz obóz, pierwsze 2 tygodnie kwietnia. No to jest Paweł Muay Thai Fighter. Tutaj grupa początkująca, sparingi. W pierwszym tygodniu jeszcze nie mieli sparingów ze względu, żeby sobie techniki robili, ale w drugim tygodniu już normalnie mają robić. Dominika. Tutaj Błażej. Błażej jest moim heroesem, naprawdę. Chłopak jest tak twardy, że szok. Na pipi był z nami, imprezował, nawet na byku był. Jest naprawdę mocarzem. Weź ciemniania. Lecimy kolejną rundę, ostatnia. Grupa zawodowa na workach. Zawodowcy zawsze zaczynają od worków, dopiero później przechodzą na tarczę, ze względu na to, żeby mieli jak najmniej siły na sparingach. Wiadomo, że chłopaki sobie coś nie narobiły.
dawaj boksować! Tak to u nas wygląda. Mocny trening, dobra zabawa, fajne zwiedzanie pięknej Tajlandii. Wszystko jest tak, jak ma być. Dawać, chłopaki! Łażę jest mocarzem. I na treningi, i na pipi, na imprezę, na byka nawet, wszędzie. Ograniczenia są w głowie. Teraz techniczki Muay Thai mamy. Zasłaniasz drugą ręką. Tak, dziewczyny też trenują, wszyscy trenują, chłopaki. Dominik z Kowyra jest, do góry. Dzieci akurat nie, to dzisiaj jest wyjątek. Paweł pokazuje. Tak jak wam mówiłem, mamy 13 tajskich trenerów, którzy są od trzymania tarcz, są od pomocy, widzicie, tutaj pomagają, pokazują co i jak. Paweł też oczywiście pomaga, akurat teraz jest po walce, po turnieju, po 4 walkach, także jeszcze jest kontuzjowany. Wszyscy dają radę. Wiecie, jak my się cieszymy, jak to się fajnie rozwinęło. Naprawdę, co ogłaszamy tylko nowe zapisy, chwila, moment, jest pełny obóz ludzi. Jest takie fajne, że ludzie po prostu nam tak zaufali, że chcą tutaj przyjeżdżać, że chcą trenować z nami, bawić się dobrze. To jest super. A coraz lepiej idzie jeszcze, coraz lepiej. Dopiero to robimy drugi rok praktycznie, nawet 1,5 roku dopiero. To jest obóz numer 9. W tym roku jeszcze będzie 10, w kwietniu, tak mówiłem, i później w sierpniu wakacyjna edycja, wakacyjna dla was po prostu. Bo tutaj to już jest totalny koniec sezonu. Ale to nie jest powiedziane, że nie będzie pogody. Bo pogoda normalnie też będzie. W tamtym roku w ogóle jeszcze sezonu deszczowego nie było, także zobaczymy co będzie w tym roku. Dzisiaj nawet nie jest tak źle. Teraz są 33 stopnie. Jak przyszliśmy to 35 pokazywało. Dużo więcej było. A Paweł jak porządny WF-ista, gwizdek, dziwię się, że nie ma swojego dresu tego WF-isty, który miał na miejscu reprezentacji Polski. Śmialiśmy się, że to jest WF-ista z lat 90. Centralnie. Dawid Nagmuay. Ale se leci, ty! Krępuje się. Jak jest na imprezie, to się jakoś nie krępuje, a na treningu się krępuje. Ale Dawid też leci fajnie, od 2 lat trenuje. Chce mu się podoba, także super. Dawać panowie, dawać! Ej, jedna noga zmiana! Dawaj, dawaj! Na koniec rozciąganko. Panowie i panie zrobili świetną robotę. Dominika, uśmiechnij się, po treningu jesteś. Jest nasza cała ekipa. Pięknie. Na koniec jeszcze wanna z lodem. Wijaj. Dawaj, Mati. Gajos. Dawaj, ręce zamóż, klatkę zamóż i oddychaj powoli. No i powoli oddychaj. Nogi wyprostuj sobie. Tak, musisz uspokoić oddech. No, już po pierwszym treningu z tego tygodnia akurat się składa tak, że na tym obozie nie będę do końca ze względu na to, że za 2 dni wyjeżdżam do Somalilandu i Djibouti. Właśnie wczoraj zapomniałem w ważnym filmie, który właśnie mówiłem, odpowiadałem na pytania widzów, wspomnieć o tym, że
w Somalii oczywiście ktoś tam był. Ja nie mówię, że nie. Był też jeden podróżnik, który po prostu tylko zdjęcia tam porobił, ale na polskim YouTube, z tego co ja wiem, może się mylę, nie ma filmów w Somalii. Faza nie był w Somalii, tylko był w Somalilandzie. Wiecie, to jest część Somalii, ale... Znaczy część Somalii. Oni uważają, że oni nie są Somalią. Oni się uważają za osobny kraj, który tak naprawdę, wiecie, ma swoją flagę i tak dalej, ale oni nie są uznawani też przez ONZ. No ale oni się nie utożsamiają z tym, że oni są Somalią. Czyli jest Somalia, Somaliland, no a później kolejnym krajem już jest Djibouti, do którego też jadę. Także do wszystkich tych, którzy właśnie tam pisali, bo dostałem chyba ze 100 komentarzy, że dlaczego Adam, że nikogo nie było, jak Faza był. Faza nie był w Somalii. Ja wam pokażę, jak wygląda Mogadiszu, czyli stolica. Tam jest dużo naprawdę ciekawych miejsc, ze względu nawet choćby na to. Tam, wiecie, wojna zaczęła się w 91, wojna domowa. Dużo jest takich jeszcze, dużo jest miejsc, których widać dalej to właśnie, że coś się tam działo, nie, źle to powiedziałem, nie coś się działo, tylko była wojna domowa. Widać też, jest tam gdzieś też ten helikopter, który gdzieś tam w jednym ogrodzie, gdzie kogoś leży, gdzie był Helikopter w ogniu, ten film na podstawie. Ten film kręcili w Maroku, nie kręcili go w Somalii, tylko tak jakby się działo wszystko w Somalii. Bo też o tym troszkę poczytałem. W ogóle mam dużo fajnych pomysłów na te odcinki. 4 dni myślę, że wykorzystam w pełni, że bardzo, przepraszam, kawę piję, coś mi się podniosło. Bardzo dużo będę mógł pokazać. Ekscytacja jest coraz większa. Serio. Jutro już jadę do Bangkoku. Jedziemy samochodem z Alą, ze względu na to, że bilety, żeby dolecieć, 2000 zł w jedną stronę do Bangkoku. Autobusów już nie było. Jest teraz chiński Nowy Rok, także jest wszystko po prostu zajęte. I jedziemy samochodem, będziemy mieli wycieczkę. Od razu po drodze sobie odwiedzimy Hua Hin, bo obydwoje nigdy tam nie byliśmy. Także będzie fajnie to zobaczyć i od razu odcinek nakręcimy, pokażemy wam, jak wygląda Hua Hin. Tak, przygoda, no. Będzie jakieś 12 godzin jazdy w jedną stronę, ale teraz jeszcze jadę z Alą, to będzie fajnie. Ostre? O, No, ginger. ginger. Nie wódka, ginger. Nie, ginger. Akurat obydwoje jesteśmy coś przeziębieni, także trzeba się leczyć. Ala się musi leczyć, bo zaczyna za niedługo swój wyjazd, a ja się muszę leczyć, bo jadę do Afryki. Po treningu food court. Właśnie, mimo że jesteśmy w centrum, ale przyjechaliśmy akurat tutaj. Muszę iść do Decathlona, kupić jakieś spodnie na wyjazd i buty ciemne, bo nie mam. To od razu coś zjemy. Taka zupka z kaczką, z pierożkami, 80 batów, czy jakieś 9 zł. Do tego ryż z kaczką, kolejne tyle. 18 zł, macie piękny obiadek, pyszny. Powiem wam tak, taka dobra zupa jak jest tutaj, to naprawdę w niewielu miejscach jest. Jesteśmy na pierwszym piętrze, na parterze w sumie, w Central Festival, w starej części. To się nazywa Fish Home dokładnie. Nie wiem dlaczego Fish Home, skoro tam nie ma ryby, tylko kaczka. Aha, może dalej gdzieś tu jest. No dobra, no mniejsza z tym, no przy znaku Fish Home. Bardzo polecam. No właśnie byłem zamienić pieniądze. I powiem wam tak, no, ta podróż będzie mnie kosztowała tyle hajsu. Myślę, że jakieś spokojnie 25 000 wydam. Same bilety, jak mówiłem ostatnio, nie każdy oglądał. Wydałem jakieś 9 000. Dodatkowo teraz zamieniłem pieniądze na $3,700. Plus jeszcze będę musiał jakieś 300 wymienić, plus jeszcze nie wiadomo jak tam będzie po drodze. Kupa pieniędzy. No ale cóż, mam nadzieję, że będzie warto, że każdy będzie oglądał odcinki. A pamiętajcie, że chcecie wspierać moje podróże, to zobaczcie zawsze tam jakąś reklamkę, bo na to właśnie zarabiają twórcy na YouTube. A teraz idziemy do Decathlonu kupić ciuchy na wyjazd. Dobra, jak zwykle w każdej podróży biorę spodnie, które oczywiście mają odpinane nogawki. Jak potrzeba mieć długie, szybko przymocowuję nogawki. Jak chcę mieć krótkie, bo jest za gorąco, cyk, elegancko, krótkie spodnie. Ostatnio moje spodnie zostawiłem właśnie w Afryce chłopakom, jak na Kilimandżaro wchodziliśmy, znaczy jak zaczęliśmy już, także trzeba kupić nowe. Ile kosztują? 1200 batów, czyli jakieś, nie wiem ile teraz kosztuje bat. Ale przyszły jakiś max 140 zł maksymalnie.
Dlatego buty kupiłem takie ciemne, bo same Adidasy mam jasne. Także trzeba było wziąć jakieś takie ciemne. Za 600 batów były 70 zł. Także elegancko. 200 zł kupione to, co miałem kupić. I moi drodzy, jak wiecie, na każdym obozie wspiera nas SFD i w ogóle SFD to jest mój partner kanału od bardzo długo. Bardzo dziękuję oczywiście za wsparcie, które mi okazują. Także bardzo serdecznie chciałbym Wam polecić białko wojownika. Jest nasz wspólny suplement. Już niedługo będą kolejne, ale na to czekajcie. Prawdopodobnie już w marcu ruszy produkcja nowych suplementów. A teraz pokażę Wam, co wysłali dla mnie, dla Przemka i dla Pawła właśnie na obóz, żebyśmy mogli się tutaj przez kolejne 3 miesiące bardzo dobrze suplementować. No i dobra, powiem Wam, czym mniej więcej się suplementujemy podczas każdych przygotowań do różnych walk, podczas obozów, bo wiadomo, trenujemy w bardzo dużych temperaturach, płacimy się cały czas i razem z potem oczywiście to wszystko wylatuje. Także na pewno musicie pamiętać BCAA, na pewno kreatynka, dodatkowo omega-3. Dalej mamy L-kanidrat, to akurat nie moje. Na dobre spanie Sleep Pro, ale to jest akurat w zestawie razem. Bierzemy, dalej mamy ZMA, B6, Ashwagandha na spokojną głowę, plus dodatkowo tutaj jest Brain Focus na skupienie. Wiecie, jak trenujecie, trzeba być cały czas skupionym, także to jest bardzo ważne. Magnez, potas. Tutaj też Ashwagandha, to jest to samo. Wiecie, tu mamy dla Ashwagandha. Tu mamy dla 3 osób to podzielone, dla mnie, dla Pawła i dla Przemka, także wiecie jak jest. Kompleks witamin oczywiście, białko wojownika, trzeba proteinki uzupełniać. NAK, bardzo ważny suplement na wątrobę. Jak bierzecie tyle wszystkiego, to musicie pamiętać o tym też, żeby stosować produkty, które będą Wam po prostu regenerowały wątrobę. No bo wiadomo, dużo tabletek i tak później jest. Prebiotyk, to akurat polecam każdemu też, którzy ludzie podróżują, gdzieś jadą. Jak przyjeżdżacie do nas na obozy, lepiej już zacząć sobie wcześniej stosować prebiotyk ze względu na to, że tu jest inna flora bakteryjna i po prostu wielu osobom zdarza się skończyć pierwsze dni na toalecie. No tak to jest. No, do tego cynk, tutaj jeszcze kolejne pyszne białko, ale zdecydowanie bardziej polecam Wam białko wojownika oczywiście. No i na sen. Dobre spanie jest bardzo ważne, żeby rano mieć siłę. Także dzięki wielkie jeszcze SFD, dzięki wielkie za wsparcie, bo dużo dla nas robicie. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie subskrypcję i zapraszam na kolejny. Pozdrawiamy. Tak w ogóle Borys Mańkowski, który jest w ogóle ojcem tego kanału i to o tym nie muszę wspominać. Będę zawsze wdzięczny, Borys. Wysłał mi książkę. Borys napisał książkę Stań się fighterem. I wysłał mi książkę ze specjalną dedykacją. To jest niesamowite. Pająk, stałeś się inspiracją dla wielu. PS, do zobaczenia na kartkach tej książki. Borys. Ale czad. Się nie mogę doczekać, aż to przeczytam. Na początku muszę doczytać Shantaram jeszcze, bo wiedział, nie będę w połowie sobie przerywał. Ale później kolejna książka, którą będę czytał, to jest to. Później Wam zrecenzuję w ogóle jak wygląda. Dobra, pozdrawiam serdecznie. Na razie.